Witajcie! Od kilku lat zimy w rejonie Sztokholmu są niemal bez śniegu. Niemal, bo jak już spadnie, to wygląda to tak. Przez większość zimy nie miałem zbyt wielu okazji, by zrobić typowo zimowy materiał. Ciemno, szaro i mroźnie. Prawdziwa śnieżna zima prezentowała swoje oblicze jakieś 1000 km od Sztokholmu. Do wrót Arktyki, gdzie leży Laponia, wybiorę się w innym czasie. A wracając do Sztokholmu, to w sumie pod koniec zimy spadło trochę śniegu, dni stawały się nieco dłuższe, a niebo bardziej przejrzyste. Nie wszystko jednak poszło po mojej myśli. Albo było tak zimno, że palce zamarzały mi po 5 minutach, albo było tak ponuro, że nie było co filmować. Niektóre z użytych w tym filmie zdjęć są niższej jakości, gdyż nagrałem je telefonem lub po prostu wieczorem, kiedy światła było jak na lekarstwo. Mimo tego uznałem, że warto połączyć je w całość i pokazać, jak wyglądała zima w Sztokholmie i jego okolicach. Tak więc, nie przedłużając, zacznijmy spacer. Przed nami Riddarholmen. To najmniejsza pod względem powierzchni dzielnica Sztokholmu. Jest wyspą i ma powierzchnię 6 hektarów. W 2009 roku populacja składała się z jednej osoby. Byłego pracownika zarządu budowlanego, który podobno nadal mieszka w swojej oficjalnej rezydencji od czasu, gdy był tam inżynierem. Prawdopodobnie został ostatnim mieszkańcem wyspy. W 2010 roku mieszkanie zostało zamienione na biuro. Dzielnica była stopniowo wyludniana od II wojny światowej. W protokole Komitetu Budowlanego z 19 kwietnia 1905 roku została wymieniona jako własna odrębna dzielnica. Obecnie dzielnica należy do sztokholmskiej parafii katedralnej i wraz z Gamla Stan jest włączona do obszaru dzielnicy Södermalm. Kościół Riddarholm pierwotnie został zbudowany jako kościół katolicki klasztorny dla klasztoru należącego do zakonu franciszkanów. Został konsekrowany około 1300 roku. Jest to najstarszy zachowany budynek w Sztokholmie z najstarszymi ceglanymi ścianami nadziemnymi, a także jedyny zachowany średniowieczny kościół klasztorny w Sztokholmie. Począwszy od pogrzebu króla Gustawa Adolfa w 1634 roku, kościół funkcjonował jako królewski kościół pogrzebowy. Spoczywali tu wszyscy szwedzcy regenci, od Gustawa II Adolfa do Gustawa V z wyjątkiem królowej Krystyny. Naliczono aż 17 monarchów, którzy spoczęli w tym kościele. Kościół otwierany jest dla turystów jedynie w miesiącach letnich, jako muzeum i okazjonalnie na koncerty i w Boże Narodzenie. Znajdujemy się na najważniejszej wyspie Sztokholmu, Gamla Stan, czyli Stare Miasto. Niewielka, 36-hektarowa, tętniąca życiem wyspa to starówka z brukowanymi uliczkami i kolorowymi budynkami z XVII i XVIII wieku. Na jej terenie znajduje się średniowieczna katedra Sturkyrkan, pałac królewski będący oficjalną rezydencją króla, do którego później przejdziemy. Są tu budynki Riksdagu, czyli szwedzkiego parlamentu i wiele innych wspaniałych perełek turystycznych.
Ogólnie jest tu 30 obiektów uznanych przez konserwatora zabytków jako bardzo ważne dla kultury i dziedzictwa Szwecji. Ta mała wysepka była niegdyś stolicą Szwecji. Poprzednią stolicą Szwecji było miasteczko Sigtuna. Niestety Sigtuna atakowana była nieustannie przez wrogów, więc ówcześni władcy postanowili przenieść tu stolicę. I tu czas na pewną legendę. Głosi ona, że władcy włożyli do pnia drzewa złoto i rzucili je w morze. Pień pływał po morzu przez kilkanaście dni, aż w końcu dopłynął do małej wysepki. Jak się domyślacie, ta owa wysepka to dzisiejszy obszar Gamla Stan. Ówcześni władcy postanowili właśnie tutaj utworzyć stolicę i nazwali ją już wtedy Sztokholm. Zatrzymajmy się na chwilę. Ten obrazek także mnie zaskoczył. Widzicie Gwardię Królewską szukającą drona i jego operatora. Ja na całe szczęście zachowałem odpowiedni odstęp, nie naruszając zasad latania w tym regionie. Ów śmiałek latał swoim dronem, podlatując do okien zamku. Latał również nad budynkiem parlamentu, co jest absolutnie zabronione. Cóż, żołnierze jedynie mogli wodzić wzrokiem za szybkim jak diabli dronem. Zbliżamy się do placu przed Zamkiem Królewskim. Zamek jest oficjalną rezydencją szwedzkiego monarchy, a okalające go fortyfikacje znajdowały się w tym miejscu od średniowiecza. Obecna budowla zamkowa została zaprojektowana przez Nikodema Tessina młodszego i została zbudowana w tym miejscu po całkowitym zniszczeniu Starego Zamku Trzy Korony w pożarze 7 maja 1697 roku. W związku z Wielką Wojną Nordycką rozpoczętą w 1700 roku przez Polskę, Saksonię, Danię i Rosję, przez którą szwedzki skarbiec został mocno uszczuplony, prace budowlane zostały całkowicie wstrzymane w 1709 roku. Budowę wznowiono w 1727 roku, czyli 6 lat po zakończeniu wojny. Wewnątrz zamku obecnie znajduje się 1430 pomieszczeń, z których jedynie 660 ma okna. Pałac Królewski jest własnością państwa szwedzkiego za pośrednictwem Agencji Mienia Państwowego, która jest odpowiedzialna za eksploatację i konserwację majątku. Idziemy w stronę nabrzeża. Stąd można podziwiać statki tu wpływające i cumujące. Są tu również tramwaje wodne, które przewożą pasażerów w inne rejony aglomeracji sztokholmskiej. Jak już wspomniałem o pływaniu statkiem, to popłyjmy na pewną wyspę.
Tu znajduje się fort strzegący drogi wodne do Sztokholmu. O tym miejscu powstanie niedługo film, więc nie będę teraz o nim mówił. Dodam jedynie, że aby dostać się na tę wyspę, należy popłynąć promem, co przy sztormowej pogodzie może dostarczyć sporych wrażeń. W drodze do Sztokholmu minęliśmy Vaxholm i najbardziej znany fort obronny w pobliżu stolicy. Zimowy nastrój tego miejsca udało mi się sfotografować pewnego wieczoru podczas uroczystej kolacji w tamtejszej restauracji. Jak wygląda? Sami ocencie. Wróćmy jeszcze na chwilę do Sztokholmu. Miał być to krótki film bez mojego komentarza, ukazujący jedynie Gamla stan z lotu ptaka. Zmieniłem swój zamysł, postanowiłem pokazać sztokholmską zimę w dwóch odsłonach. Tej pięknej, białej oraz ponurej i szarej. Taka wymarzona, prawdziwa, śnieżna i w miarę słoneczna pojawiała się tu zbyt rzadko, by film oddał jedynie jej pozytywne aspekty. Szarości w naszym życiu jest całkiem sporo, być może za dużo, ale są one jego częścią. Ogólnie mówiąc, już od stycznia czekałem na wiosnę. Tym, którzy dotrwali do końca, serdecznie dziękuję. Będę wdzięczny za komentarz pod filmem. Jeśli zdecydujesz się dołączyć do grona subskrybentów, sprawisz mi wielką radość. Na koniec polecam inne filmy na moim kanale. Do zobaczenia!